Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną na łączach Zoom kolejny gość, pan dr Marek Woch. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, szanowni państwo. Proszę pana, słyszy się, a i do mnie dotarły pewne bardzo ciekawe wiadomości. Otóż tworzy pan nową siłę polityczną w Polsce, która ma powstać z zespolenia wielu ugrupowań. Proszę nam coś o tym powiedzieć, co to będzie za ugrupowanie, co to będzie za siła polityczna, z jakimi ambicjami i o jakim profilu. Szanowni państwo, no krótko, idziemy do Sejmu i do Senatu. Politycy systemowi wszystko robią, żeby odbyły się już w przyszłym roku wybory przedterminowe, więc my zwieramy szyki i na fundamencie bezpartyjnych i samorządowców ugrupowania, które przez ostatnie 2 lata organizacyjnie przeprowadziło wybory, moim zdaniem bardzo skutecznie, czyli do Sejmu i do Senatu. Do Senatu 1 000 000 głosów, do Sejmu 400 000, do samorządów 600 000 blisko, Europarlament, no i moje wybory jako kandydata na urząd prezydenta, no to pokazały siłę organizacyjną. Wiele osób się sprawdziło, wiele środowisk też dojrzało do tego, że w jedności siła i zapraszam 20 września do Warszawy na kongres zjednoczeniowy, programowy. To jest hotel Arkadia, ulica Bronisława Czecha 10. O 11 startujemy. I chcemy porozmawiać poważnie o Polsce i pokazać, jakie są ugrupowania, które są ugrupowaniami pozaparlamentarnymi, które dotychczas nie miały takiej siły organizacyjnej jak bezpartyjni samorządowcy, ale zbieżne programy i zbieżne tak naprawdę osobowości. I dam przykład. Stronnictwo Pracy, szanowni państwo, ideowa partia, która ma korzenie w 1937 odnoszące się do chrześcijańskiej demokracji. Nigdy się nie wyparła partia katolickiej nauki społecznej, gdzie tutaj ja tylko zrobię taki trend, że podobno PSL odwoływał się przez lata do chrześcijańskiej demokracji, ale to nieprawda. Tak naprawdę patrząc przez pryzmat komuny, czyli 45-89, przecież odwoływanie się, że to była ciągłość PSL-u, Witosa, to nie jest to prawdą historyczną ani polityczną, więc my tutaj pokazujemy Stronnictwo Pracy, gdzie tak naprawdę proszę zauważyć, jakie są osobowości. Paderewski, Korfanty, Haller, Sikorski, ale i też Karol Wojtyła jeszcze przez duchowieństwem, proszę Państwa, czyli ideowi ludzie, którzy ginęli za wiarę, za Polskę, za nasze interesy, ale też proszę zauważyć, też rzadko się podkreśla, że partie polityczne mogą mieć swoich kapelanów. Tylko jest szczucie na kościół, na księży, którzy coś wnoszą, a przede wszystkim są obywatelami naszego kraju i kapelan Kaczyński w latach 50. został na Rakowieckiej zamordowany, czyli kapelan Stronnictwa Pracy. Dzisiaj kapelanem od kilkudziesięciu lat jeszcze z nadania, że tak powiem, formalnego kardynała Wyszyńskiego jest Józef Maj, ksiądz prałat, i on też się angażuje. Wydana została książka, która będzie na kongresie przedstawiana jakby pokazująca tę historię Stronnictwa Pracy ideowe i zapraszamy serdecznie. Dokończę jeszcze, będą też republikanie, czyli ruchy republikańskie. To jest idea, proszę Państwa, od kilkunastu lat, którą my próbujemy mówić, że wartości takie jak dobro wspólne, jak gospodarka, jak przedsiębiorczość, jak samorządność, też te osoby ideowe, proszę Państwa, część z naszych kolegów poszła do innych partii politycznych, ale taki trzon naprawdę ideowców republikanów sprzed kilkunastu lat, proszę Państwa, jest w naszym społeczeństwie, ale też i obóz narodowy, proszę Państwa, też jest ideowo odnoszący się do Romana Dmowskiego, ale też i do Jędrzeja Giertycha, że proszę Państwa, tak naprawdę, gdzie ta nawalanka dzisiaj polityczna, w cudzysłowie, zapomniała o tych ideach. Politycy pogubili naszą tożsamość, na czym kraj został zbudowany, więc idziemy szeroko. Tworzy pan nową siłę, staje pan na ramionach olbrzymów, wielkich Polaków, wielkich polskich patriotów. No dobrze, ale
Co jest teraz do zrobienia? Co uważa pan za najpilniejsze sprawy? Czym pan chce przyciągnąć do siebie wyborców, innymi słowy? No i czym pan się różni od konkurencji? No bo obóz narodowy jest obecny na przykład w Konfederacji. Czy ta idea narodowa funkcjonuje tam? Widzę pan No, Krzysztof Bosak. Co was ma odróżnić? Co jest waszym najważniejszym dziś celem? ale my z jednej strony, proszę Państwa, bezpartyjni samorządowcy, tak jak wskazałem, od lat my jesteśmy na scenie wyborczej w małych ojczyznach, w gminach, w powiatach, w województwach i my na co dzień budujemy drogi, sprzątamy drogi. Dzisiaj polecam materiał chociażby w Polsacie naszego burmistrza Rafała Kowalika, który porusza proste sprawy ludzkie, czy jak dzisiaj rolnicy wyjeżdżają z pola, to po prostu no tak jest. Ja jestem rolnikiem, pracowałem na wsi, przecież w gospodarstwie. Tak jest. I teraz jest dyskusja ogólnopolska, czy po prostu powinniśmy jako rolnicy uprzątnąć z kół ziemię, żeby nie spowodować wypadków przez to, jak będzie jechał motocyklista, czy rowerzysta, czy proszę Państwa, autem będzie. I my po prostu chcemy być i jesteśmy głosem normalnych spraw, normalnych Polaków. Nie żyjemy z subwencji, tak jak politycy, a z drugiej strony dobudowaliśmy, tak jak pan redaktor wskazał, tą ideową nogę, bo nam tego brakowało przez lata, czyli ideowości, tożsamości, wskazania. Zrobiliśmy też badania na własny użytek, bo partyjniacy nam przecież nie zrobią badań, bo nas pomijali. Za nasze pieniądze robią i nas pomijają, ale to my sobie poradziliśmy z naszych zbiórek, zrobiliśmy badania i pokazujemy społeczeństwu, że my jesteśmy w centrum, na prawo, czyli konserwatyzm, normalność, proszę Państwa, tak jak 80% naszego społeczeństwa i tak naprawdę my nie chcemy dzisiaj etykietki trzecia droga, czwarta noga, proszę Państwa, bo to jest uwłaczające dla wyborców. Natomiast my mówimy, że jesteśmy dzisiaj gotowi, nawet jeżeli by były ogłoszone wybory do Sejmu i do Senatu, my dzisiaj jesteśmy organizacyjnie gotowi. Mamy program bezpartyjnych samorządowców, mamy program Stronnictwa Pracy, to jest wszystko napisane, zatwierdzone przez władze statutowe. Mamy akt zjednoczeniowy przygotowany, który będzie podpisany w sobotę i każde to środowisko, proszę Państwa, przede wszystkim ma ludzi, których politycy rasowi nie mają, bo politycy rasowi tylko wykorzystują zwykłych ludzi do noszenia teczek albo do rozwieszania plakatów, a młodzież, zwłaszcza młodzież, studentów czy licealistów wykorzystują do noszenia teczek, a my zachęcamy jako ruch społeczny, że każdy tak naprawdę może z naszego ruchu kandydować, może pokazać siebie przez naszą jakby tutaj płaszczyznę już reklamową w cudzysłowie, bo jednak kampania też prezydencka, bo pan powiedział, czym my się różnimy. Ja myślę, udowodniłem w kampanii prezydenckiej, że jestem normalnym człowiekiem, tak jak miliony, który coś robi, próbuje dochodzić do wszystkiego sam, a nie poprzez kupowanie i kserowanie dyplomów, chociażby studiów, tak jak pan Hołownia czy pan Bosak. No niestety, umówmy się, pan Bosak tutaj kłamał i to sam się przyznał. I teraz, jeżeli chodzi o ruch narodowy, no to, szanowni państwo, no gdzieś zaginął Robert Winnicki. To był trzon ruchu narodowego, to by wybrzmiewało. Ja pamiętam początki marszów narodowych, kto był w tych marszach, jak nas wyzywano, sam uczestniczyłem, wyzywano nas od faszystów, tak jak i podobnie, proszę Państwa, więc dla mnie, ja dzisiaj, przepraszam bardzo, ale ja tam nie, odkąd Roberta Winnickiego nie ma, to No ja tam nie zdaje widzę się dzisiaj jakaś była słownika. obyczajowa sprawa z panem Robertem Nie, Winnickim. ja nie chcę tego dotykać, proszę Państwa, tylko chodzi o to, że dla mnie wyznacznikiem i trzonem ruchu narodowego był zawsze Robert Winnicki, który właśnie gdzieś się zagubił i moim zdaniem, a jeszcze wcześniej był Roman Giertych. Szanowni Państwo, tylko Roman Giertych, tak jak będzie przedstawiciel obozu narodowego, też zgubił ideę po prostu nawet swojego, z całym szacunkiem, tutaj członka rodziny, który walczył właśnie o idee narodowe, czyli Jędrzeja Giertycha. Jędrzeja, Więc tak. proszę Państwa, politycy cynicznie na okoliczność wyborów zawsze tam wyciągali ten sztandar, natomiast nikt nie pielęgnował. No proszę Państwa, no sam fakt, Stronnictwo Pracy, które będzie też unia personalna, nie tylko akt zjednoczeniowy dwóch organizacji, jeżeli chodzi bezpartyjnych i samorządowców czy Stronnictwa Pracy, ale też i zachodzi unia personalna z prostego powodu, bo to są osoby, które mają po 80 lat, które trzymały dzisiaj sztandar, utrzymały po 89, nie poszły za spółki, nie poszły te osoby za stołki, żeby być w nomenklaturze, proszę Państwa, i te osoby naturalnie
formalnie uznały, że należy dokonać sukcesji i przekazywać władzę w tej partii politycznej, jeżeli chodzi o Stronnictwo Pracy. Tak, Tam był i w taki kierunku... mecenas Siłanowicki, znany bardzo w okresie przełomu lat 80. i 90. On był jeszcze w PRL-owskim parlamencie takim ambasadorem spraw niepodległościowych czy spraw opozycyjnych. No a później no właśnie dołączył do drużyny Solidarności i stał się taką legendą. No już nie żyjący. Natomiast ciągle mi brakuje tych trzech najważniejszych spraw. Proszę mi powiedzieć, co jest dla was dziś priorytetem politycznym, jeśli chodzi no, o taką konkretną walkę na programy? Gdzie Już tutaj się mówię, sytuujecie? będzie też zaprezentowany projekt ustawy Polska Rzeczpospolita Obywatelska. Szanowni Państwo, gdzie my wskazujemy w projekcie obywatelskim, będziemy ruszać ze zbiórką podpisów niebawem. Bo politykom nie zależy tak naprawdę nad czym? Na trzech rzeczach. To, co Pan powiedział. Jeżeli chodzi o system wyborczy, który jest patologiczny, wyklucza 50% społeczeństwa z wyborów, bo system partyjny zacementował się i tylko cała ta tak naprawdę przeprowadzanie wyborów przez partię polityczną to jest na takiej zasadzie, albo się dostosujesz i partia polityczna weźmie Wocha przykładowo na łaskę zrobi w cudzysłowie na listę i może się załapie ktoś na posła i tam siedzieć cicho i podnosić rękę do góry. Natomiast stowarzyszenia, fundacje i NGOsy szeroko pojmowane są wykluczone. W związku z tym my przedstawiamy dzisiaj projekt ustawy. Druga sprawa, nowy podział okręgów wyborczych do Sejmu, szanowni państwo, bo on nie jest proporcjonalny, to jest niezgodne z konstytucją. Dzisiaj okręgi wyborcze czy 41 nie mają nic wspólnego z mieszkańcami, z obywatelami w danym okręgu. To jeszcze SLD rysowało, szanowni państwo, żeby swoją nomenklaturę partyjną dostosować do ludzi tam, gdzie mieli poparcie i nie odzwierciedlać się. Od wielu lat Państwowa Komisja Wyborcza zgłasza to do Sejmu, żeby te okręgi na nowo narysować i przeliczyć mieszkańców, którzy mają głosować, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jeden poseł musi w jednym okręgu zdobyć 85 tysięcy głosów, żeby być posłem, a w drugim okręgu w sąsiednim wystarczy 30 kilka tysięcy. To proszę Państwa, jaka to jest proporcjonalność, jaka to jest równość? Nie ma tutaj w ogóle mowy o konstytucji. Chcemy też ograniczyć posłom do 2 kadencji, szanowni państwo, bo jeżeli prezydent ma 2 kadencje i on wie, że ma 2 kadencje jako najwyższy organ w kraju, to dlaczego posłowie mają mieć tam 8, 10 i to nie ma nic, bo jak są argumenty, że to niezgodnie z konstytucją czy coś, no to przepraszam bardzo, jeżeli zapisano w konstytucji 2 kadencje dla najwyższej głowy państwa, to dlaczego mamy nie zmienić w konstytucji do 2 kadencji? Też jeszcze ostatnia kwestia. Przede wszystkim, proszę Państwa, blisko 300 tysięcy członków komisji wyborczych i mężów zaufania siedzi, w cudzysłowie, pracuje na rzecz wyborów. I uwaga, ja postulowałem jako kandydat na prezydenta, żeby podnieść 2-krotnie stawki, bo one są poniżej minimalnej pensji dzisiaj godzinowej dla tych ludzi. To nie dość, że politycy przez pół roku, jak mówiłem w kampanii wyborczej, nie podnieśli tych stawek, to jeszcze dla 300 tysięcy osób blisko zostały w cudzysłowie oplute, obrzygane za to, że pracowały, że podobno fałszowały wybory. To jest skandal i my musimy to przeprowadzić w ustawie obywatelskiej, bo inaczej politycy już dali tutaj popis, nie przeprowadzili, więc my mamy konkretne rozwiązania. A co dla rolników, co dla młodzieży, co z mieszkaniami, co z drożyzną, co z upadkiem polskiego budżetu? Gdzie tu Ja są wasze odpowiem krótko. priorytety? Odpowiem krótko. Szanowni Państwo, scena polityczna i to, co widzimy dzisiaj na rynku politycznym, z całym szacunkiem, ja nie będę niuansował, bo ja mogę każdemu politykowi, który się szarpie przez 40 lat, postawić tyle pomników, ile on będzie chciał, tylko żeby po prostu już mnie nie męczył niemocą i nie męczył mnie kłamstwami codziennie. Mamy przykład dzisiaj u mnie na Lubelszczyźnie, w województwie lubelskim. Kłócą się czołowi politycy, co spadło go
biednemu gospodarzowi na dach i co wpadło mu do salonu, proszę Państwa. I ja nie mogę podstawowej i tak samo 30 milionów dorosłych Polaków, ale i świat. Przypominam, że wiceminister na posiedzeniu ONZ-u pokazywał zrujnowany budynek dzisiaj tego gospodarstwa, a po czym się okazuje, że mija 2 dni, czyli od piątku przez weekend i już się okazuje, że to nie żadne rosyjskie drony, tylko może coś spadło z naszego samolotu. I my w takich podstawowych kwestiach nie potrafimy przekazać obywatelom podstawowej informacji. Z drugiej strony rząd mówi, żebym ja słuchał komunikatów rządowych i czytał komunikaty rządowe, to jest kabaret. No, naród nie wierzy rządowi. I w związku z tym my mówimy wprost, domagamy się zmiany tego rządu, domagamy się przyspieszonych wyborów, bo my wiemy, jak rządzić. Jesteśmy przedsiębiorcami, to co pan zapytał. Ja jestem przedsiębiorcą. Od przyszłego roku, od 26 wzrosną składki zdrowotne. Przypominam, mieli obniżyć, a wzrosną. Znowu dziesiątki tysięcy przedsiębiorcy będą płacić więcej. Mieli obniżyć składkę, krótko mówiąc, wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia. Pan Tusk obiecał w kampanii w 23. Nie obniżył. W związku z tym, jeszcze żeby było ciekawiej, to rosną składki na ubezpieczenia społeczne. Kolejki do lekarzy się wydłużają. Mamy, proszę Państwa, już blisko 1 800 000 000 zadłużenia i ostatnie 3 kwartały wzrosło zadłużenie 56 miliardów. My wiemy, jak zarządzać finansami, bo zarządzamy w gminach, w powiatach, w województwach. Ja wiem, sam zarządzałem finansami w urzędach. Wiem, że w każdym urzędzie, proszę Państwa, jest przerost zatrudnienia, bo są zatrudniani znajomi królika, znajomi PSL-owców. Nic nie robią tam przede wszystkim. Ja nie mówię o liniowych urzędnikach, którzy mają kontakt z nami, z obywatelami, ale stałą tą czapą, proszę Państwa, dyrektorów, naczelników, zastępców dyrektorów, to są funkcje polityczne i na tym dziesiątki miliardów można zaoszczędzić. Proszę Państwa, my wiemy, jak się do tego dobrać, tylko musimy mieć władzę dzięki państwu i nie mam takiego poczucia z innymi środowiskami właśnie, że obywatele nie chcą nowego bytu, który jest sprawdzony, bo przypominam, dzisiaj ogłosił się pan jeden senator, też w bardzo bliskiej koligacji z panem Tuskiem, zresztą z paktu senackiego tak zwanego kandydował i on mówi tak na konferencji, uwaga, jak zaczyna budować... Tak? Jeszcze raz? Wadim Tyszkiewicz, o nim pan mówi. Zaczyna, proszę Państwa, budować partię polityczną od konferencji w Senacie z mediami, które zostały zaproszone do Senatu. Ja na X-ie zapytałem panią marszałek Kidawę-Błońską, czy to jest zgodne z przepisami o finansowaniu partii politycznej i ile kosztuje wynajęcie powierzchni w Senacie, bo może ja bym zrobił taką konferencję z innymi ugrupowaniami. Czy teraz wystarczy być senatorem, mieć uprzywilejowania, mieć subwencje, mieć dietę, i teraz się wykorzystuje, proszę Państwa, na własną partię, na tworzenie, na ogłoszenie powierzchnię Senatu. Przecież to jest złamanie przepisów o finansowaniu partii politycznej. I to są po prostu politycy, którzy jeszcze nie zaczęli dobrze, a już łamią przepisy prawa, bo oni uważają, że im można. I on, uwaga, ogłasza nazwę partii Nowa Polska. Nowa Polska ogłosił tylko dlatego, że ja napisałem do pani Kidawy-Błońskiej wcześniej, kilka tygodni temu, bo zaczął opowiadać, że on będzie lepszych bezpartyjnych samorządowców budował, bo on podobno, bo ja jestem złym bezpartyjnym samorządowcem i dziesiątki tysięcy bezpartyjnych samorządowców, czyli on chciał zawłaszczyć nazwę i się zapytałem, jako przewodniczący struktur zarejestrowanych w różnych sądach naszych i przewodniczący i lider, dlaczego pan senator, który ogłasza nową inicjatywę, teraz chce się podszywać pod nazwy, proszę Państwa, legalnie zarejestrowane, zastrzeżone w przepisach kodeksu też wyborczego, w kodeksach NGO-sowych różnych, bo to są różne przepisy, tak nam ułatwiają życie politycy, ale my sobie poradziliśmy jako doktorzy prawa, adwokaci, proszę Państwa, ale też zwykli ludzie, którzy mają pojęcie, jak to robić i oni zaczynają tak robić nową Polskę. To ja dziękuję za taką nową Polskę, szanowni Państwo. Ci ludzie już tyle narobili w Polsce bałaganu, że ja dziękuję. Z tym ja mam takie odsłuchy od tysięcy ludzi, proszę Państwa, w reakcjach na moje wystąpienia, że to właśnie ludzie chcą nowej siły, ale nie ze starymi politykami, którzy szukają też szalupy ratunkowej, ale tak naprawdę jakiegoś koła ratunkowego już bez powietrza. Tak, tak.
Platforma szuka nowego pomysłu i zdaje się, że ten projekt pana Tyszkiewicza, o którym pan tutaj wspomniał, ma taki cel. Tak jak Witos z Wierzchosławic, tak Woch z Kąkolewnicy rusza po władzę. No dobrze, a na koniec, na jaki udział w rynku politycznym pan liczy? No i czy będzie nowa nazwa, bo ta bezpartyjni samorządowcy jakby chyba się wyczerpuje w momencie tej fuzji, tego połączenia. Proszę Państwa, no jest 5 organizacji dzisiaj założycielskich, do nazwy, do haseł. Proszę Państwa, moim zdaniem jeszcze jest za wcześnie. Nas kojarzą jako bezpartyjnych samorządowców. Powtórzę, zrobiliśmy badania, ludzie chcą, żebyśmy kandydowali jako bezpartyjni samorządowcy. Ale teraz jak doszli republikanie, doszło Stronnictwo Pracy, doszło Obóz Narodowy, proszę Państwa, na pewno są kreatywne głowy i wymyślimy, są propozycje nowych haseł, nowej nazwy, proszę Państwa, Komitetu Wyborczego. To nie jest dzisiaj moim zdaniem naszym priorytetem. Ważne, że mamy fundamenty solidne, organizacyjne, merytoryczne, bo wszyscy, którzy mieli nas już zdradzić i poszli na spółki, to już nas zdradzili. Wszyscy, którzy nas okłamali przez lata, to już nas okłamali. Ja patrzę, oni dzisiaj stoją przy panu Wadimie jako nowa siła, tylko że oni kandydowali z naszych list wiele lat temu, tylko po prostu nie dotrzymali umów, a oni dzisiaj nową siłę, nie chcę mówić nazwisk, to będzie wypływało z moich ust, bo byłem na tych przecież kongresach, zjazdach, gdzie nam obiecywali cuda na kiju, że będą tworzyć właśnie ruchy oddolne stowarzyszeniowe, tylko okazało się, że w międzyczasie byli u Tuska już pana premiera, a teraz widzę stoją przy panu Wadimie. To, szanowni państwo, już my się nie damy nabrać, nasi widzowie też już się na te kabarety nie dadzą nie nazwać. da nabrać na starych działaczy Platformy, jak pan Tyszkiewicz, na starych tuskowców. Nie, no proszę Państwa, no był pan Hołownia, był pan Petru, był pan Gowin, proszę Państwa, był Palikot, proszę Państwa, no ile można robić ten sam numer, no oni uważają, że dzisiaj obywatelom wmówią, że są nową siłą polityczną, no to nawet mi się już nawet śmiać nie chce, bo mnie za dużo tego było. Proszę jeszcze mi odpowiedzieć, zanim skończymy, no, na jaki wynik liczycie? Nie, no proszę Państwa, my idziemy po władzę, no szanowni Państwo, i tyle, nie ukrywam, idziemy po władzę, czyli po prostu wszystko, co jest powyżej 5%, to daje władzę realną w parlamencie, która się przełoży na wymiecienie kolesi z PSL-u, z Trzeciej Drogi i z SLD, proszę Państwa, starego pana Czarzastego, który się szykuje na marszałka, ze spółek i ze stołek, ze stołków, bo oni tylko patrzą przez pryzmat, czy będą nadal jeździć swoimi limuzynami za czarnych szyb, mówić, że kraj jest piękny i kolorowy. Tak nie jest, proszę Państwa, bo my wiemy, jak życie jest trudne i drożyzna i jeszcze głupoty nam opowiadają. Więc proszę Państwa, ja patrząc na wyniki tych właśnie z PSL-u, Trzeciej Drogi, a przypominam, jednym kluczem hydraulicznym żeśmy trochę panu Hołowni wytłumaczyli. Ja wytłumaczyłem w kampanii wyborczej, że nie jest taki lotny. To czekam dzisiaj na debatę z panem Kosiniakiem, z panem Zgorzelskim, z panem Czarzastym. Czekam, czy oni są merytorycznie przygotowani, żeby z Wochem i z innymi z naszego ugrupowania podyskutować o prawdziwym życiu, czy tylko będą owijać makaron na uszy nadal obywatelom i mówić, no bo zawsze żeśmy wygrywali, tak jak pan Zgorzelski, to i teraz wygramy. Panie Zgorzelski, pan już niczego nie wygrasz. Idź pan i nie zawracaj sobą głowy, bo tylko chodzisz i kłamiesz. Dziękuję. Naszym gościem był dr Marek Woch, któremu serdecznie dziękuję za rozmowę, który idzie, jak widać, po władzę. Bardzo Państwa proszę, wesprzyjcie, tu u dołu jest w mediach społecznościowych link do Buy Coffee, tu możecie wesprzeć naszą działalność, jeśli ten wywiad wniósł coś do Państwa wiedzy, a widzów telewizji kablowych bardzo proszę o pozostanie z naszym kanałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.